Tak gołąbki wyglądają od spodu. Ładnie, ładnie. Zobaczmy deszcze gorszego. Już same deszcze. No poniedziałek jest najbardziej przejrzysty, nie ma deszczy, wiatr jest zachodni. No jest pogoda jaka jest. Karmę damy po prostu w piątek na wieczór i w sobotę rano. A ty tą karmę też dawałeś wcześniej? Zawsze taką karmę daję po prostu. W sezonie lotowym. W sezonie lotowym, no. Gołębie czy pochlej party? Gołębie, no przecież to popić można razem w gołębniku, nawet z kolegami. Jak... Gołębie czy wycieczka na Mazury? Gołębie oczywiście. Gołębie czy... No to i tak gołębie wygrywają. Żona. Tak czy tak. O! Szukałam cię. No widzisz, obrączkuję modę. Kluseczka, jaka ładna No niedawno się kluseczka. wykło do 5-dniowej mody. Jest już jeszcze papki na żarty babką, a te rosną jak No to na... dobrze, chyba nie, że rosną jak na drożdżach. Dlatego nie zaobrączkujemy, to mało tego, to wzmocnienie mojej olimpijki. Nie myślałem, że on już jest taki duży, no ale zostanie po prostu, będzie bosy. Bo już mnie wciągnę obrączki, nie będę mu urwał. No, Oj, jaki obtaszynka. No dobrze, a skąd teraz mamy lot? Luneburg drugi. Luneburg drugi, a kiedy lecimy? Poniedziałek. W poniedziałek. Dzisiaj co mamy? Czwartek. Dzisiaj mamy czwartek. No to jak to się ma, skoro była decyzja o zmianie? Pogoda. Sobota i niedzielę nie ma pogody. Okej, no dobrze, to Deszcze, sprawdzałeś na aplikacji, rozumiem. Aplikacja podzielona, sprawdzałem, także pokazuje na sobotę deszcz, wiatr południowy w Niemczech, tam gdzie mamy lecieć. W niedzielę w ogóle od rana już same deszcze. No poniedziałek jest najbardziej przejrzysty, nie ma deszczy, wiatr jest zachodni. No jest pogoda jaka jest, no nie mamy w tym roku. No ale jak ty się przygotowywałeś? Jak się No przygotowałem? ale przygotowywałeś się już pod sobotę, czy brałeś pod uwagę, że może być obsunięcie na koszowanie na niedzielę? Nie, no bo przygotowałem się na lot niedzielny, bo nikt tego nie wie. Ale wczoraj podjęliśmy decyzję już, dzisiaj w sumie rano podjęliśmy decyzję wspólnie z lotowymi z rejonu, bo akurat nasz lotowy wyjechał i nie ma, ja go zastępuję na tym locie, więc No dobrze, ale stwierdziliśmy, że polecimy no to teraz w poniedziałek. co zrobisz, skoro już zacząłeś przygotowania? Dam sobie jedzenie po prostu. Dasz słabsze Dzisiaj jedzenie. dostali rano dawkę, a wieczorem już nie dostaną po prostu. To może pójdziemy i pokażesz, co dasz. Już dałem, już jest Ale- po karmieniu. No a Już jest jutro nie po będziesz karmił? Jutro będę karmił. No to bo dzisiaj... pokażesz, co jutro będziesz dawał, a co dzisiaj dałeś. To chodźmy. Okej, dobra. Cześć, słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do wypełnienia ankiety na naszym kanale. Wchodzicie w sekcję posty, tam macie ankietę. Ona nam się przyda do kolejnego filmu o statystyce sprzedaży głębi i tworzenia rotowodów. Dodatkowo chciałbym Was zaprosić oczywiście do tego, żebyście weszli na naszą grupę na Facebooku. Otwieramy grupę, gdzie będziemy dawać porady, pytania, sprzedaż głębi. Wszystko to będzie otwarte dla Was wszystkich. Dodatkowo, co nas też może wyróżniać, będzie to grupa anglojęzyczna również, czyli będziemy gdzieś zmierzać tutaj do tego, żeby łączyć też inne przyzwyczajenia, inne metody, choćby z Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Nasze posty, które my jako administratorzy będziemy dodawać, czy to będą pytania do Was, czy właśnie ankiety, które będziemy prowadzić, będą również w języku angielskim. Dzięki temu będziemy mogli zbierać jeszcze więcej danych, a Wy będziecie mogli dzięki temu porównywać sobie, jak to robi się u naszych na przykład sąsiadów. Więc zapraszam dalej do oglądania i dobry lot. No to teraz opowiadaj. No jesteśmy w gołębniku lotowym. Tak gołąbki wyglądają od spodu. Zobaczmy. Ładnie. Zobaczmy deszcze gorszego. Także one już wypełnione, parę ziarek zostało. Mają ten. I po prostu za dużo lekko im dałem. Więcej. I już dzisiaj nie będą jadły na wieczór, bo jak lecimy po prostu w poniedziałek, to muszę im, już dzisiaj nie będę im dawał karmy, jutro dostaną też lekko słabiej, dopiero dostaną w sobotę ciutkę mocniej. Dzień przed koszowaniem. A co to znaczy tu ciutkę mocniej? Znaczy dostaną mocniejszą karmę, po prostu tam troszeczkę kukurydzy, taki typowo lotową karmę, taką bez nasion strączkowych. Ja mogę tą karmę pokazać, jak przejdziesz tutaj sobie do korytarza, to ja ci przyniosę trochę tej karmy i zobaczysz. BNS-a to nieraz co to im dajesz, jak mnie nie ma. No to tak jak mówiłem, w sobotę dostaną rano taką karmę, bo to jest lot 500 km. Pomimo, że jest wiatrolot, ale jedno karmienie takie z kukurydzą to nie zaszkodzi.
i to jest karma na sobotę. W piątek dostaną karmę bardziej lekkostrawną, ale na karmę lekkostrawną, to znaczy tu jest karma w piątek, tylko że nie ma tyle takiej ilości kukurydzy. Marek, ja tu robię obserwacje, jak ty ruszyłeś wiaderkiem, Ja wiem, że one idą, bo to one... się zrobiło zainteresowanie. No bo nie, bo Czy znowu nie zrobisz tak, jak z naszym biednym walecznym gołębiem? Nie, bo po prostu został jęczmień, o. Proszę, ziarko kukurydzy lubią, no. Został jęczmionek, one by najlepiej żary kukurydzę. No, został jęczmionek i po prostu nie wyjadę tego jęczmienia, nie mogą mieć tego, to znaczy mają za dużo. Po prostu, a kukurydza wiadomo, że jak ja rzucę kukurydzę, no to one z chęcią to zjedzą. O, spadła mi. No dobra, One wiadomo, dobra. że z chęcią to zjedzą. Teraz pochwal się, jaką tą karmę, bo przyszliśmy Karmę, do... taką karmę dam po prostu w piątek na wieczór i w sobotę rano. A ty tą karmę też dawałeś wcześniej? Zawsze taką karmę daję po prostu. W sezonie lotowym. W sezonie lotowym, no. To jest Okej. ryżpad, jest kukurydza, tu nie ma żadnej karmy energetycznej jeszcze, bo na lot z wiatrem nie potrzeba nam takiej tak aż energii. Okej. Tak my tak uważamy. No i po Dobrze. prostu karmę w piątek na wieczór. No. Zjeżdżamy jogurtem naturalnym I? i obsypujemy energy shotem. A po co ci ten energy shot? A żeby miały troszeczkę energii. na Więcej ten lot. energii, okej. Tak. Po prostu chodzi o energię taką nie ze słonecznika, nie z tłuszczów, tylko cukry proste, po prostu. Tak, Dobrze. taką energię. Czyli to ten energy shot to kiedy podajesz? Piątek wieczorem. W piątek Na wieczorem, karmę. bo w sobotę jest koszowanie. Nie, w niedzielę jest nie, koszowanie. wojenne. W niedzielę jest koszowanie, czyli dzień Dzień przed. w piątek wieczorem, czyli 2 dni przed koszowaniem, jak gdyby. O, bo w niedzielę koszuje, 2 dni przed koszowaniem. Okej. I po prostu, że jest lot za tym, tylko raz daje. Jakby był lot pod wiatr, to bym dawał czyli i koszowanie normalnie w sobotę, to bym dawał czwartek wieczorem, piątek wieczorem i w sobotę czystą karmę. Czyli 2 razy z rzędu bym dał, jakby był lot pod wiatr. Ale że jest lot z wiatrem, podajemy raz. Okej. Ja to teraz podam w piątek na wieczór. No dobrze, No dobrze. i to tak się u nas odbywa, a w sobotę na wieczór damy słabszą karmę, czyli jak gdyby bez tej kukurydzy, już będzie odsiana kukurydza, rozsypiemy troszeczkę karmy No lekkostrawnej. dobra, a jak wróciły w poniedziałek z lotu? No poniedziałek z lotu to dostają. Jak wróciły w poniedziałek z lotu, to oprócz tego, że dajesz im herbatkę z No, akacji zgadza się. do picia, to co im tam jeszcze? Coś na karmę im poddawałeś? To znaczy inaczej. Karma jest bardzo, u nas na przylocie karma jest w pierwszym momencie bardzo słaba, czyli jest taka jak gdyby lekkostrawna. Czyli jest ryżpady, jest siemię lniane, jest garsteczka konopi, garstka ostropestu i z 2 garsteczki jęczmienia. I to tak zawsze staramy się karmić, że po locie godzinę, jak przyjdzie, tu jest, zależy ile się gołębi daje, ale jak jest większa połowa gołębi, to i tak wchodzę godzinę po i po prostu zaczynam je dopiero jedno karmienie, to kieruję bardzo słabe. Znowuż na wieczór to już karmię bardzo dobrze, nie? Okej. Że to jest active balance, to jest dzień po przylocie, po prostu po locie. Czyli Jeden tak dzień. dałeś we wtorek. Jeżeli gołębie przylatują w niedzielę, to ja to daję w poniedziałek. No ale teraz dałeś we wtorek. Teraz dałem no, we wtorek. Mówimy o tak. tym We ostatnim wtorek locie. na poranne karmienie, a wieczorne karmienie dostają już TRS-a, czyli oczyszczam drogi oddechowe. I to dostają już, tak jak jest normalnie się odbywa lot w niedzielę, to dostają w poniedziałek, we wtorek i nawet w środę rano. Patrz na gołębie, jak wyglądają po prostu, jak się zachowują. Czy mają białe noski, czy nie psykają, nie psikają. Także tym bardziej jak to u nas wiadomo jest z pól jak się mi kurzyło, no to dostawamy 3-4 dni. No tak, no bo to wtedy było bardzo dużo pyłu i iłu wchodziło w Tak drogi dostawały oddechowe. i TRS-a i jeszcze dostawały Respiro po prostu. Razem łączyłem te 2 produkty. A jakie przeczucie na ten lot? Żadnego przeczucia. No gołębie, no wiadomo, no co. Przygotowane? Było widać, że przygotowane. Wiatr rozda karty? No jak zwykle, no co. No, nie ma, jeszcze się nie zdarzył żaden lot bez wiatru, albo chociaż po wiatr. Nie ma żadnego, wszystko jest z południowymi wiatrami. No i to tak. No ale Marek, no ale przecież o to chodzi, nie? A no tak, no jest zabawa, to ma być zabawa, to się mamy tym cieszyć po prostu, a nie. No, bynajmniej ja się z tego cieszę, no przychodzą, wracają. Początek był ciężki, bo troszeczkę głębiej odpadło, ale z czego 19 to od momentu spisu 19 gołębi nam po prostu wyciął jastrząb przy domu, bo 19 typeców zostało. No trudno, 121 było spisanych, minus 19, no to w sumie 102 gołębie się zaczynało. Na chwilę obecną jest 74 gołębie, no reszta gołębi zginęła, no to będę mówił, że nie zginęła, jak w tym roku
W zeszłym roku zgubiłem 8 gołębi, a w tym roku zgubiłem, nie wiem, no 30 powiedzmy. No to dokarmiasz po prostu jastrzębia chyba. No to różne pewnie niektórzy hodowcy co złapią, to też tam. A no, powiedz, nie a wiem. co ty czujesz, jak jastrząb zjedzie gołąbka? Oj, to wolą, jak zginie gołąb na locie, po prostu nie ma takiego żalu. Bo on zginął na locie, no to tak się mówi, a zginął, to zginął, nie wrócił. A gdzieś pewnie lepszy, inny dom znalazł. No ale jak ginie gołąb przy domu na oblocie porannym, na przykład jak teraz mnie ostatnio wdowę złapał, taką fajną 3-letnią samicę. No nie ma jej, no trudno, no zjadł ją. Córkę mojej olimpijki przyszłoroczną, jeszcze przed lutami ją złapał, zanim zaczęła sezon. Była bodajże na 2 wózkach i ją zjadło. A czy to można porównać, że jak ci jastrząb zjada gołębia do tego, że komuś pieska rozjedzie samochód? No można coś takiego porównać, no bo to jest taki, po prostu jak się wiąże jakieś nadzieje z jakimś gołębiem, jakąś tam mu się wróży przyszłość, że to będzie fajnie leciało. Ale to nie, Ale- no halo, to tylko można pokochać tego, który ma jakieś predyspozycje? No nie, no po prostu robi się selekcję wśród gołębi i są gołębie wybitne, które lecą szybciej i są gołębie takie po prostu, jak ja tam mówię, że no jest tak jak jest Orient Express i jest po prostu pociąg towarowy, no. No i tak też pod tym względem trzeba selekcjonować gołębie, no. Nie wiem. No dobra, a możemy zrobić taki krótki test ci zrobię i będziesz mógł tylko wybrać jedną odpowiedź. Ja No będę ci dobrze. rzucała pytanie, Coś nowego, a ty, ale mów. no jedziemy na żywioł. No. No to teraz do wyboru. Gołębie czy wypad pod namiot? Gołębie. Gołębie czy tydzień w spa? Gołębie, pewnie, że gołębie jest spane. Gołębie czy pochlej party? Gołębie, no przecież to popić można razem w gołębniku, nawet z kolegami. Jak... Gołębie czy wycieczka na Mazury? Gołębie oczywiście. Gołębie czy... No to i tak gołębie wygrywają. Żona. Tak czy tak. O, no teraz to już jest ten. No ale to już po tylu latach jak ja jestem, to jest pół na pół. No i tym akcentem proponuję zakończyć ten film. Nie wiem, czy pokażą się następne odcinki. Dobry lot! Dobry lot.